Dzień dobry, gościem bibliotekarium jest pisarz Ian Watson oraz tłumacz przysięgły pani Magdalena Małek. Chciałbym zapytać, pisarza bardzo często kształtują jego lektury i chciałbym zapytać o te ważne lektury, ważne książki w życiu autora. In fact, there are quite a lot of classic books for children of quite high quality in Britain, and I realized that I have read hardly any of them. W Wielkiej Brytanii mamy bardzo dużo takich klasycznych książek dla dzieci, ale właściwie zorientowałem się, że tak naprawdę prawie żadnej z nich nie czytałem. I know the titles of the books, I know approximately what happens in the books, but I did not read them as a child. Znam tytuły, wiem mniej więcej, co się w tych książkach dzieje, ale większości z nich wcale nie czytałem jako dziecko. In my parents' house were quite a lot of books, including a big encyclopedia from the 1930s with beautiful blue leather tooled bindings, Art Deco style, in its own special little bookcase. W domu moich rodziców było bardzo dużo książek i między innymi była też bardzo duża encyklopedia wydana w latach 30. XX wieku. Była bardzo piękna, oprawiona w niebieską skórę z tłoczeniami w takim stylu Art Deco i mieszkała w swojej skrzynce. It was called The Wonderland of Knowledge in 12 volumes, targeted really at a young audience and consisting of, for example, 4 pages with illustrations, sometimes paintings or engravings, the history of Babylon, and then next section for 4 pages, the wonderful world of butterflies, and then the next section, what are the stars? Nazywała się Cudowny Świat Wiedzy i miała 12 tomów i była zdecydowanie skierowana do młodszej publiczności. I w tej encyklopedii byłyby na przykład 4 strony ilustrowane z rysunkami, z obrazami i na przykład 4 strony dotyczyłyby historii Babilonu, a kolejne 4 pięknego świata motyli, a następne dotyczyłyby gwiazd. I remember using those 12 volumes again and again, happily sitting in a chair, turning over the pages, and often studying the illustrations rather than reading all of the text. I pamiętam, że bardzo często korzystałem z tych 12 tomów. Siadałem w krześle i czytałem je znowu i znowu i znowu, przewracałem strony, ale też zwracałem dużą uwagę i przyglądałem się ilustracjom raczej niż czytałem tekst. As regards reading texts, I tended to read books about Africa, adventures in Africa, animals in Africa, about sharks in the sea, about plants in the Amazon jungle, about cacti. And I was formed, I think, more by factual books about natural history, astronomy, and botany rather than fiction for young people. A jeśli chodzi już takie faktyczne czytanie, to tak naprawdę chętniej czytałem książki o Afryce, o przygodach w Afryce, o zwierzętach w Afryce, na przykład o rekinach w morzu, o roślinach w dżungli amazońskiej, o kaktusach. I wydaje mi się, że o wiele bardziej ukształtowały mnie książki literatura faktu, takie o historii przyrody, o botanice, niż taka fikcja kierowana do młodego czytelnika. There was a large library in my hometown. I lived on Tyneside, near to Newcastle, a port, industrial port, with a seaside. And the books in this library, I don't know how they came to be there, but wonderfully there were new first editions of what are the classic Golden Age novels by Alfred Bester, Isaac Asimov, mixed in with the ordinary fiction by other people. W moim rodzinnym mieście
w okolicach Newcastle była bardzo duża biblioteka. To moje miasto znajdowało się na wybrzeżu, było takim przemysłowym portem i w tej bibliotece właśnie były książki. W jaki sposób one się tam znalazły, to ja do końca nie wiem i dlaczego, ale w bibliotece znajdowały się pierwsze wydania tych klasycznych powieści ze złotej ery fantastyki, czyli na przykład powieści Asimowa, wymieszane ze zwykłymi publikacjami beletrystycznymi. I was reading adult science fiction by the age of 10, I would say. Myślę, że tak około wieku 10 lat zacząłem czytać już dorosłą fantastykę. And this was much more interesting to me than children's adventure stories, even classic ones. I to było dla mnie o wiele bardziej interesujące niż przygody dla dzieci, nawet takie klasyczne. A czy mógłbym poprosić o jakieś tytuły? Yes, I remember that in 1956, when I was 13, the BBC Radio produced a dramatization of a novel called A Voyage to Arcturus by an author called David Lindsay. And this had a huge effect upon me. It is a very unusual book and was a complete failure when it was published in 1921, but it has been revived and revived. Tak, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że w 1956 roku, kiedy miałem 13 lat, Radio BBC wyprodukowało taką wersję słuchowiskową powieści Davida Lindsaya, której tytuł brzmi Podróż na Arctura. I właśnie ta książka miała na mnie ogromny wpływ. Jest ona dosyć wyjątkową książką, również dlatego, że wtedy, kiedy została wydana w 2021 roku, okazała się wielką klapą i od tamtej pory wielokrotnie ją wznawiano. It was dramatized with remarkable haunting music concrète. Evocative noises, and it's about a journey to a distant planet, and the main character experiences different philosophies of life in each successive chapter, and in each chapter he develops new sense organs. To słuchowisko miało bardzo interesującą muzykę i bardzo dużo dźwięków, a sama książka dotyczy podróży na pewną planetę i bohater w każdym rozdziale tej książki styka się i poznaje z inną filozofię życia, inne podejście do życia i w każdym rozdziale bohater hoduje sobie, wyrasta nowe organy, które służą mu do odbierania rzeczywistości. New organs of perception which grow out of his head, and which make it seem that each philosophy of life is completely correct and the absolute truth. But then, at the end of the chapter, his organs of perception are destroyed by violence or by a drink. Każda taka filozofia sprawiała, że właśnie wyrastały mu te organy, na przykład czułki na głowie czy inne podobne. I sprawiało to, że bohater myślał, że każda taka filozofia jest jedyną słuszną, jedyną właściwą, najlepszą, tą prawdziwą. Natomiast na koniec każdego rozdziału w różny sposób te organy odpadały, zostały usunięte. Czasem przemocą, czasem przy pomocy jakiegoś napoju. And that particular philosophy of existence is proved to be false, is thrown aside. I ta filozofia, którą zapoznawaliśmy się w danym rozdziale, jest porzucana i zostawiana na boku. I heard this on the radio. It lasted 3.5 hours one afternoon. I went to the library to try to look among the plays, the theatre section, because it was a play on the radio. Silly me. Całe to słuchowisko trwało 3,5 godziny i wysłuchałem je pewnego popołudnia i następnie poszedłem do biblioteki poszukać tej książki i szukałem w sekcji ze sztukami i z dramatami, ponieważ w taki sposób była ona przedstawiona w radiu. But then, after about 2 weeks, I suddenly thought, bing, it is a dramatization of a novel. And I searched in the library again, and the novel was there. A dopiero 2 tygodnie później miałem wielkie objawienie i zorientowałem się przecież, że to było słuchowisko na podstawie powieści. Poszedłem z powrotem do biblioteki poszukać i faktycznie książka tam była. Other things that I was reading at the time from the same library
as a schoolboy of 14, 15 were novels by Émile Zola, the French naturalist, lurid novelist, because they seem, compared with England, to be very exotic and sexy. Mniej więcej w tym samym wieku, jako taki uczeń szkolny, w tak powiedzmy wieku 14-15 lat, czytałem również książki Émila Zoli, tego francuskiego naturalisty, ponieważ w porównaniu z literaturą angielską i Anglią jego twórczość była bardzo egzotyczna. And also a lot of novels by the English novelist Graham Greene, who was a Catholic. This meant nothing to me because I was not interested in religion very much. But the way in which guilt, for example, affected his characters. Czytałem również książki Grahama Greena, który jest katolikiem i właściwie to mnie za bardzo nie interesowało, ponieważ ja nie jestem zbytnio zainteresowany religią, ale ciekawiło mnie to, w jaki sposób wina wpływa na zachowanie postaci. And for me this produced very interesting characterization, but also the majority of books by Graham Greene which I read were set in exotic foreign countries, such as Cuba or Vietnam, Mexico, etc., etc. Dla mnie były to bardzo ciekawe rzeczy i ciekawe opisy, ponieważ większość jego książek, które przeczytałem, były osadzone w bardzo egzotycznych miejscach, takich jak Kuba, Wietnam czy Meksyk i tak dalej. Basically I was reading anything which was different from where I was and which was a contradiction to where I was. Właściwie tak naprawdę to czytałem wszystko, co było tylko inne od tego miejsca, gdzie się znajdowałem i co stawało z tym miejscem w kontraście. Also I was an only child. There was only me. And my parents lived a kind of socially isolated life. They were communicative enough, but they kept to themselves. They did not go out to parties. They stayed at home. Byłem jedynym dzieckiem i moi rodzice prowadzili, tak można powiedzieć, takie trochę odizolowane życie. To znaczy byli oczywiście komunikatywni i tak dalej, ale jednak trzymali się siebie, nie chodzili na imprezy, raczej zostawali w domu. And within that home, I stayed in my own bedroom and read things. I w tym właśnie domu ja często spędzałem czas we własnym pokoju i czytałem książki. So it was probably not a very normal childhood. Prawdopodobnie można powiedzieć, że to nie było takie typowe dzieciństwo. But it seemed perfect to me. Ale dla mnie było ono idealne. When I had nothing to compare it with. Nie miałem możliwości, by porównać to z innymi wersjami dzieciństwa. A jakie książki zaczął czytać Ian Watson, kiedy został już pisarzem? When you became a writer. The process of becoming a writer takes quite a long time. I started experimenting with bits of prose and poetry when I was still at school, but I never got very far. I would tend to try to produce the perfect sentence, the perfect paragraph. Ten proces stawania się pisarzem zajmuje dużo czasu i zacząłem eksperymentować ze słowem, z twórczością nadal jeszcze w szkole i starałem się, oczywiście nie zaszłem za bardzo daleko, ale starałem się stworzyć te idealne zdania i idealne akapity. Yeah, there's one novel by Albert Camus in which a character is writing a novel, but he only ever writes the first sentence again. Jest taka powieść Alberta Camus, w której główna postać pisze książkę, lecz nigdy nie udaje mu się dojść za daleko, ponieważ pisze ciągle wciąż to samo pierwsze zdanie. I went to Oxford to study English language and literature. The literature stopped at about 1900 and the language was mainly the study of changes in the sound, in grammar. Poszedłem na studia w Oksfordzie i miałem studiować literaturę i język angielski, ale literatura skończyła się na końcu XIX wieku. Natomiast jeśli chodzi o język, skupialiśmy się bardziej na zmianach w dźwiękach, w języku, w gramatyce. Instead of being concerned with linguistics, the science,
There was nothing about that. Zamiast zajmować się lingwistyką jako nauką. So basically, I was studying the classics of English literature from Anglo-Saxon times to 1900, because obviously nothing beyond 1900 was any good. Na studiach zajmowaliśmy się głównie klasyką od czasów anglosaskich do końca XIX wieku, ponieważ rzekomo późniejsze tytuły wcale nie były dobre. At the same time, behind my back, as it were, I was holding copies of science fiction novels by A. van Vogt, for example. Jednocześnie za plecami trzymałem egzemplarze książek science fiction autorstwa Van Vogta. Yeah, when I was a schoolboy, I used to think that compared with English authors with simple names like Jane Austen or Graham Greene, that people whose names were Van Vogt and Asimov must be possessors of alien wisdom and superior states of consciousness. Jako uczeń tak sobie myślałem, że w porównaniu z literaturą angielską i z osobami noszącymi tak proste nazwiska jak Jane Austen czy Graham Greene, osoby, które nazywają się Van Vogt czy Asimov, posiadają jakąś kosmiczną wiedzę i jakiś lepszy stan umysłu. I did write 3 short novels, really short, about 120 pages, while I was a student at Oxford. And one was fairly realistic in a strange way. There were fantasy elements in these and a kind of fantasy sensibility, a flavor of fantasy, not of dragons, but of strangeness. Sam napisałem 3 książki jeszcze jako student, które były krótkie, miały jakieś 120 stron i jedna z nich była taka dosyć realistyczna, ale zawierała elementy fantastyczne i taką wrażliwość fantastyczną, takie smaczki, raczej niż rzeczy takie jak smoki. I subsequently destroyed these, unfortunately. This is the impulsive stupidity of youth. Pride, I will do better. I know that if I kept them by now, after 40 or 50 years, I could do something with those books. I następnie wrzuciłem i zniszczyłem, co było i w sumie szkoda. To był przejaw mojej impulsywności jako młodzieńca. I gdybym je zachował, to teraz po tych 40 latach mógłbym coś z nimi ciekawego zrobić. And I was also very interested in experimental fiction. At the time, that meant the French new novel, Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet and such people. Jednocześnie byłem bardzo zainteresowany taką prozą eksperymentalną, nową powieścią francuską i tutaj czytałem takich aktorów jak Alain Robbe, Grillet, Michael Bouton. Yeah, and these were all published in England by a publisher called John Calder, who introduced the new experimental writings and, for example, plays by Ionesco, the Romanian dramatist, into England around about that time. And I sent one of my little novels to John Calder and it was almost published. W tym czasie w Anglii wydawnictwo John Calder wypuściło takie nowe, eksperymentalne powieści, na przykład Sztuki Ionesco, mniej więcej w tym samym czasie i wysłałem jedną z tych moich powieści do tego wydawnictwa i prawie udało się ją wydać. It was a very close thing and they finally decided no, thank God. If they had accepted and published the book, it would have been a disaster for my imagination because I would have tried to continue writing experimental mainstream fiction. To było bardzo bliska sprawa, ale w końcu zdecydowali się jednak nie wydawać tej książki i dzięki Bogu, bo gdyby faktycznie ta książka została przyjęta, to by oznaczało śmierć mojej wyobraźni, ponieważ zapewne kontynuowałbym pisanie tych eksperymentalnych kawałków. Instead of being compelled to write science fiction. Zamiast zostać zachęcony do pisania science fiction. As a response, a kind of survival mechanism when I was living and working in Tokyo, a way of mentally coping with future shock.
Jako właściwie odpowiedź, taki mechanizm przetrwania. Mieszkałem w Tokio, starając się poradzić sobie przygotować się na przyszły szok. As regards science fiction and fantasy, there are many works which everybody else has read and which I have not read. The same as with children's literature. For example, I have never read Lord of the Rings by Tolkien. A jeśli chodzi o literaturę science fiction i fantasy, jest bardzo dużo książek, których tak jak w przypadku książek dla dzieci, wielu ludzi czytało, ale ja akurat nie. I takim przykładem jest na przykład Władca Pierścieni Tolkiena, którego nigdy nie czytałem. One of the reasons for that was that we had to study Anglo-Saxon, the Beowulf poem, and Middle English when I was a student, and I did not respect or like those works very much at all. And these are an essential part of Tolkien, the Norse languages, sagas, Norse mythology. It's all connected with Tolkien. Powodem, dla którego nigdy tego nie zrobiłem, to dlatego, że studiowaliśmy anglosaską literaturę. Zajmowaliśmy się rzeczami takimi jak poemat Beowulf, język staroangielski i wcale mi się to tak naprawdę nie podobało, a te elementy są bardzo ważną kwestią dla twórczości Tolkiena i stanowią ważną ich część, jak języki nordyckie, czy mity nordyckie, czy sagi nordyckie. Intellectually at the time I was much more French 19th century. Jeśli chodzi o mój stan umysłu, zdecydowanie bliżej było mi do XIX-wiecznej Francji. I had no interest in Thor, Odin, magic rings, orcs, etc., elves, blah blah blah. So therefore I was not going to read 1,000 pages about these things or no. Byłem zupełnie w tym czasie niezainteresowany rzeczami takimi jak Thor, Odyn, czy runy, czy elfy. I stwierdziłem, że nie będę inwestował mojego czasu i czytał 1000 stron o tych tematach. A co Ian Watson czyta dzisiaj? I'm in fact carrying the second volume of Anne Leckie's novel, which is called... my bag is here. The answer is in my bag. I'm carrying this one. Ancillary Sword. Anne Leckie will be a guest at the convention which my wife and I organize in the north of Spain. Mam ze sobą drugi tom książki autorstwa Anne Leckie, zatytułowany Ancillary Sword. I'm reading that because I'm interested, because I admired very much the first volume. And I'm interested in artificial intelligences, and the Starship is an artificial intelligence. Czytam ten drugi tom, ponieważ bardzo spodobał mi się pierwszy, a w książce jest obecna sztuczna inteligencja, właściwie statek jest sztuczną inteligencją. One reason why this is in my bag is that it does not weigh as heavily as the other book, which I am actually halfway through. Powód, dla którego właśnie akurat tę książkę mam w swojej torbie, to jest to, że ona jest lżejsza niż druga, którą aktualnie czytam. The book which I am halfway through, which is a hardback, is called Don't Sleep, There Are Snakes. Książka, którą teraz czytam, jestem już w połowie, wydana została w twardej oprawie i jest zatytułowana Don't Sleep, There Are Snakes, czyli Nie śpi, tam są węże. It is by a guy called Everett, and it's very controversial with regard to the nature of human language. Książkę napisał Everett i jest dosyć kontrowersyjna, jeśli chodzi o kwestie związane z charakterem języka ludzkiego. The author, Everett, began as an American missionary who was sent by his particular cult or church to the Amazon rainforest to try to understand the language of a particular small tribe. Autor tej książki, Everett, zaczął swoją karierę jako misjonarz, wysłany przez swój kościół do dżungli amazońskiej, aby zajął się analizowaniem języka, aby spróbował go zrozumieć, języka jednego z małych plemion. And nobody had previously succeeded in
learning their language. Nikomu wcześniej nie udało się zrozumieć ich języka. Everett did succeed and published material about the language of they call the Pirana. The great authority on language, Noam Chomsky, attacked Everett and said that he was a liar. Everettowi udała się ta sztuka i opublikował swoje materiały o tym języku i został potem zaatakowany przez wielki autorytet lingwistyczny, przez Noama Chomskiego, który nazwał Everetta kłamcą. Unfortunately for Chomsky, other linguists have visited the tribe and said Everett is right. Na nieszczęście Chomskiego inni lingwiści również pojechali, odwiedzili to plemię i powiedzieli, że Everett ma rację. It would take a long time to explain the reasons why the language of the Piraha is unique. One thing which happened to Everett is that because the Piraha live in the present and will only accept something which they have witnessed personally or which their best friend has witnessed, Everett stopped being a missionary and stopped being a Christian and instead trained himself as a linguist in order to go back there. Zbyt długo byłoby mówić o tym, jak bardzo unikatowy jest język tego plemienia, ale powiem jedną rzecz. Gdyż plemię to żyje w teraźniejszości i akceptują tylko te rzeczy i te wydarzenia, których doświadczyli osobiście, lub te wydarzenia, których doświadczył ich najlepszy przyjaciel. Dlatego Everett porzucił misjonarstwo, porzucił chrześcijaństwo i wyszkolił się na lingwistę, tak aby mógł ponownie do nich wrócić. The first science fiction novel which was published by me was about linguistics and about the theories of Chomsky, and incidentally also part was set in the Amazon, coincidence, featuring a tribe with a strange language, coincidence. Pierwsza książka science fiction, którą opublikowałam, tak zupełnie przypadkowo dotyczyła języka, dotyczyła lingwistyki Chomskiego i była osadzona właśnie w dżungli amazońskiej i opowiadała o plemieniu, które miało bardzo interesujący i dziwny język. Basically, the uses of linguistics in science fiction were all based upon theories, not by Chomsky, but by people called Sapir and Worf, who considered that the language which a person speaks conditions the way they experience reality. Większość książek science fiction oparta jest na teoriach, które dotyczą lingwistyki, oparta jest na teoriach nie autorstwa Noama Chomskiego, lecz na teoriach Sapira i Worfa, którzy uważali, że język, jaki jest używany przez daną osobę, wpływa na sposób, w jaki odbierają oni rzeczywistość. Whereas the main idea of Chomsky is that all human languages are related in structure on a deep, deep level. Natomiast głównym motywem przewodnim teorii Chomskiego jest to, że wszystkie języki ludzkie są ze sobą powiązane na bardzo, bardzo podstawowym i niskim poziomie. Yeah, and my first novel called The Embedding was about this. And this was published in 1973. Last year there was a wonderful science fiction film called Arrival, which is about linguistics and aliens, and where they specifically name Sapir and Worf as the basis of their ideas. I właśnie moja pierwsza książka dotyczyła kwestii lingwistycznych i ona była opublikowana w 1973 roku. Co więcej, w zeszłym roku premierę miał film fantastyczny zatytułowany Nowy Początek, który właśnie opowiadał o lingwistyce i o kosmitach. I właśnie tych dwóch lingwistów, o których wspomniałem wcześniej, byli tam wspomniani. And Chomsky basically pushed aside the theories of Sapir and Worf 40 years ago. And my novel, the first novel, is about this and about the theories of Chomsky. Chomsky w zasadzie odrzucił te teorie tych pozostałych dwóch lingwistów jakieś 40 lat temu, a moja pierwsza książka właśnie o tym opowiadała.
set in the Amazon rainforest with adventures and excitement. Osadzona została w dżungli amazońskiej i jest pełna przygód i ekscytujących rzeczy. But when I saw Arrival, which is a wonderful movie, I thought, my God, nothing has changed. A kiedy zobaczyłem Nowy Początek, tak sobie pomyślałem, o rany, nic się nie zmieniło. Which is, on the one hand, very nice for a writer that your book from 1973 is still topical and the ideas are there in a film in 2017. I z jednej strony jest to bardzo fajne dla mnie jako pisarza, ponieważ moja książka z 73 roku nadal jest aktualna i nadal opowiada o tych samych zjawiskach, o których opowiada film wypuszczony na rynek w 2017 roku. But it's not so good really as regards the progress of linguistics. Ale nie jest to takie korzystne, jeśli chodzi o rozwój lingwistyki. Dziękuję bardzo za rozmowę.